Domowe posiłki są najlepsze, ale nie zawsze ma się czas na gotowanie. Dlatego tak przydatnym narzędziem jest Wolnowar. W zależności od ustawień można w nim przygotować posiłek przez noc albo w ciągu dnia, kiedy jesteśmy poza domem. Wracamy do domu i gotowe! W zasadzie wszystko. Najprostszym i najpopularniejszym sposobem gotowania w Wolnowarze są wszelkiego rodzaju zupy i mięsa w sosie. Polecam mój przepis na tajską zupę z kurczakiem, jest świetna. Link w opisie wideo. Ale to nie wszystko. W Wolnowarze można przygotować całego kurczaka, można w nim zrobić lasagne, widziałam też przepisy na chleb czy ciasto. Najtańszy Wolnowar, jaki oferowany jest w sprzedaży, kosztuje około 150 zł. Ma pojemność 3,5 litra, więc wystarczy w dwuosobowej rodzinie, ale jeśli gotujesz dla 3 czy 4 osób, polecam Ci większą pojemność. Nie ma sensu gotować codziennie, a dania z Wolnowaru można mrozić jak każde inne. To akurat bardzo łatwo można policzyć w odniesieniu do każdego urządzenia podłączonego do prądu. Oczywiście, to wszystko szacunkowe obliczenia, bo nie wiem, czy urządzenie o mocy 160 W właśnie tyle mocy pobiera w każdej minucie pracy, czy może czasem mniej, ale dla uproszczenia liczymy to tak. Moc urządzenia razy czas razy cena kilowata prądu, czyli 160 W razy 8 godzin. Zakładam, że gotujesz swoje danie przez właśnie tyle czasu i że Wolnowar cały czas potrzebuje 160 W. To daje nam 1280 Wh. Ale ponieważ w normalnych rozliczeniach z dostawcą prądu posługujemy się kilowatogodzinami, to w kilowatogodzinach powyższa wartość wynosi 1,28 kWh. Przyjmijmy, że średnia cena kilowatogodziny prądu w Polsce w roku 2017 wynosiła 56 groszy, czyli zużyliśmy na gotowanie 1,28 razy 0,56, co daje 0,71, czyli 71 groszy za ugotowanie jakichś 6 porcji obiadu. Naturalnie, potem jeszcze trzeba Wolnowar umyć, co podnosi koszty, ale garnki też trzeba zmywać. Nawet gdyby przyjąć, że będziemy gotować w Wolnowarze co drugi dzień, to miesięczny wydatek na prąd za gotowanie w Wolnowarze wyniesie 10 zł i 65 groszy. A zwykle nie gotuje się w nim aż tak często. Ja używam Wolnowaru nie częściej niż raz w tygodniu. Zawsze zamrażam część powstałego jedzenia, innego dnia gotuję coś normalnie, na przykład makaron z sosem. Najprostsze Wolnowary mają sterowanie manualne, zwyczajne pokrętło z przodu, które może być ustawione w pozycji OFF, 1, mniejsza moc nagrzewania, zwykle wtedy trzeba około 8 godzin na przygotowanie posiłku, 2, większa moc podgrzewania, wtedy zwykle 4 godziny są wystarczające, żeby danie było gotowe, i podgrzewanie, służące do utrzymywania ciepła w misie Wolnowaru. Są też Wolnowary ze sterowaniem elektronicznym, co pozwala najbardziej precyzyjnie dopasować czas i długość gotowania. Firma Crock-Pot, najbardziej znany producent Wolnowarów, na tyle, że w języku angielskim ich nazwa marki funkcjonuje jako synonim słowa slow cooker, ma też w ofercie, niestety nie w Polsce, Wolnowar ze sterowaniem przy pomocy aplikacji mobilnej. Zanim zaczniesz się śmiać, pomyśl, o ile szybciej jest uruchomić czy zatrzymać gotowanie z komórki, zamiast musieć wrócić się do domu, żeby to zrobić. Wszystko zależy od potrzeb. Mój pierwszy Wolnowar to najprostszy, niewielki model Russell Hobbs za około 150 zł. 3,5 litra wystarcza dla 2 osób, można tu spokojnie przygotować 6 porcji obiadu czy kolacji, ale jeśli planuję podjąć gości, jest to niewiele. Mój drugi Wolnowar to model Crock-Pot 6 litrów Duraceramic Sauté. Bardzo go polecam z uwagi na możliwość opiekania i podsmażania, także na płycie indukcyjnej. To już większy wydatek, bo na ten model trzeba wydać ponad 600 zł, ale możliwość wstępnej obróbki termicznej mięsa w tym samym naczyniu, w którym będzie potem dochodzić w Wolnowarze, bardzo do mnie przemawia. Jest ich na pewno wiele, ale na koniec chciałam powiedzieć o jednej, o której zwykle się nie myśli. Lato. Większość z nas nie ma klimatyzacji w domu, więc letnie miesiące to trudny czas dla gotowania, a nie każdy wytrzyma tyle na kanapkach i sałacie. Włączenie piekarnika, żeby zrobić lasagne w lipcu, to dla wielu osób prawdziwa tortura, a Wolnowar nie podnosi temperatury w kuchni, więc można w nim gotować do woli. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało, naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe poradniki zakupowe w każdą sobotę o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.